Ten materiał to prawdopodobnie najcięższe wyzwanie, jakie stanęło przede mną, jeśli chodzi o tworzenie treści na YouTube. Od niemalże początku zapierałem się, iż nie chcę próbować innych modów do Gotika, argumentując to tym, iż Gothic istnieje dla mnie tylko ze względu na polski dubbing i legendarne głosy. A znaczna większość modów dubbingu nie posiada lub jest on tragicznej jakości. Jak więc to się stało, że właśnie oglądasz materiał poświęcony modyfikacji do Gotika? Na łamach dziesiątek materiałów, jakie tworzyłem o serii Gothic, zawsze pojawiał się choć jeden komentarz a propos mistycznego moda zwanego returningiem. Modyfikacja ta jest rosyjskiego pochodzenia, a w założeniach ma być to nic innego jak rozbudowa Gothica 2 o liczne dodatkowe elementy, czy nawet całkowicie nowe lokacje, zadania czy systemy. Pod niemalże każdą wzmianką o tym modzie pod moimi materiałami robiła się gównoburza, gdzie publika dzieliła się na dwa obozy, obrońców i hejterów omawianej dziś produkcji. Dyskusje, a raczej to szambo, które wtedy miało miejsce, było nawet ciekawe do czytania, bo argumenty, które padały z obu stron, były co najmniej interesujące. To, co tutaj ma znaczenie, to liczne funkcje, które Returning zdaje się obiecywać graczom, jak nowe rodzaje broni, nowe gildie czy zadania. Temat zainteresował mnie do tego stopnia, iż postanowiłem mimo wszystko modyfikację ograć i pominąć, jak sądziłem na tamten moment, największy problem produkcji, czyli brak polskiego dubbingu. W tym miejscu tylko taka mała wzmianka, iż mówiąc returning, będę miał na myśli właśnie New Balance, a nie czystego returninga. Używam tytułu returning, ponieważ jest on bardziej dosadny i znacznie więcej osób kojarzy moda właśnie z tej nazwy. New Balance to po prostu nowa edycja tejże modyfikacji, niejako porzucająca starszą nazwę, bo na wielu wątkach poświęconych modyfikacji możemy znaleźć tytuł Gothic 2 New Balance, który może sugerować, że jest to jakaś nowa modyfikacja, tymczasem jest to, jak już mówiłem wcześniej, po prostu nowsza wersja returninga. A no i taki mały disclaimer, wiem, że się mówi returning, ale mówię to z błędem, dlatego że tak mi wygodniej, a ponadto 30 osób pod tym filmem będzie mnie poprawiać, co daje bonusa do statystyk. Sam tytuł bardzo mocno mnie zaskoczył i nigdy nie spodziewałbym się, iż ten materiał kiedykolwiek powstanie, a sama modyfikacja to wyjątkowo ciekawy twór, wart analizy. Dlatego też już na wstępie pisania tego skryptu wiem, iż rozgadam się na co najmniej 15 minut. Dlatego też zanim siądziesz do tego materiału, to zalecam przygotowanie herbatki, a najlepiej jakby była to melisa, bo słowa, które możesz tutaj dzisiaj usłyszeć, mogą wzbudzać skrajne emocje. Przydługawy wstęp mamy za sobą, lecz zanim przejdziemy do samej modyfikacji, to warto wspomnieć kilka słów o samym procesie instalacji, który niestety nie jest tak piękny i łatwy jak w przypadku chociażby Chronik Myrtany. Modyfikację pobieramy z dysku Google i instalację musimy przeprowadzić ręcznie na czystej wersji Gothica 2. Według wielu źródeł instalację przeprowadzić trzeba na dosłownie czystej wersji gry, najlepiej z GOGa, bo rzekomo wersja Steamowa robi problemy. Ja osobiście problemów nie lubię, więc robiłem tak jak zalecano. Dodatkowo gra nie powinna być zainstalowana w zalecanej ścieżce, czyli C Program Files, tylko na innym dysku. Osobiście nie wiem ile w tym prawdy i czy faktycznie rodziłoby to jakiekolwiek problemy. Ja natomiast wolałem robić według instrukcji, by oszczędzić sobie czasu i ewentualnych kolejnych reinstalacji. Problemy niestety się pojawiły, ale skrócę wam ten wątek, bo nie ma sensu mówić 5 minut o problemach z integracją plików. W wielkim skrócie sprawa wygląda następująco, że polskie skrypty nie działają na obecnej najnowszej wersji returninga. Być może kiedyś działały, ale aktualne z kwietnia nie działają. Zrezygnowany tym, że nie ma żadnego archiwum starszych wersji, zasięgnąłem po angielskie skrypty oznaczone datą 1 kwietnia i te bez problemu działają. Tutaj takie małe sprostowanko, bo 8 maja wyszła nowa wersja polskich skryptów, która... A nie, dobra, ta też nie działa. Dobra, zaczynamy materiał. Tak więc sytuacja wygląda następująco. Gram w Gothica z polskimi głosami i rosyjskimi wzmiankami, gdy rozmawiam z postaciami z dodatku. A na dodatek wszystko określone jest tym, że wszystkie napisy w grze są po angielsku, bo polskie skrypty nie działają. Jakby tego było mało, na dysku, z którego pobieramy moda, znajduje się folder o nazwie Polski Dubbing, który jak nazwa sugeruje, powinien dodawać polski dubbing do moda. I tu w tym miejscu przychodzą na myśl dwie rzeczy, bo albo ta paczka dodaje po prostu polskie kwestie z oryginalnego Gothica, albo faktycznie jest to fanowski dubbing do tego moda. Pierwsza opcja odpada, bo podczas pierwszego uruchomienia ja już miałem polskie kwestie z bazowej wersji Gothica, natomiast te z modyfikacji były rosyjskie. Dlatego też podniecony jak komornik na wypłatę dłużnika pobrałem tę paczkę ważącą 4,5 GB z myślą, że dzięki temu będę mógł się całkowicie wczuć w moda i w imersywny sposób doświadczyć fabuły, jednak tak się nie stało. Pobranie tej paczki, wrzucenie jej do folderu zgrom nie robi nic, a przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie wiem, czy to mój błąd, kwestia błędnych skryptów, czy coś innego, dlatego na tym skończę ten wątek. Natomiast dam wam próbkę tego, w jakich warunkach moda ogrywałem i jak zabawnie i niespójnie to wyglądało. Hej, kim ty jesteś? Czego tu szukasz? Я? Да так, просто прогуливаюсь, дышу воздухом. Dzieciaku, tutaj jest zbyt niebezpiecznie dla takich słabeuszy jak ty.
I tutaj w sumie nasuwa się pytanie, czy ta polska kwestia dialogowa to efekt pracy całej tej grupy, która próbowała zdubbingować tego moda i akurat w tym konkretnym momencie ten skrypt zadziałał i dał mi polską kwestię? Czy może jest to po prostu jakaś wzmianka dialogowa z jakiejś polskiej wersji do Gothica 3 albo jakiejś innej gry? No nie wiem, jak na to patrzeć. Ale w tym przypadku winę biorę na siebie, bo mimo reinstalacji moda dwukrotnie i próbowaniu wszelkich możliwych kombinacji, jeśli chodzi o skrypty czy dubbing, efekt był taki sam. Gra działała mi tylko na angielskich skryptach. Ale przechodząc już do konkretów, to gra wita nas fajnym początkiem, które niejako przedstawia wydarzenia zaraz po teleportacji Beziego do nowej wieży Xardasa. Mieliśmy ten fragment oczywiście w intro, ale fajnie było to zobaczyć jako bezpośrednie odwzorowanie w grze. To, co od razu rzuca się w oczy, to grafika. Korinis, jak i wszystkie okoliczne tereny zostały w znacznej części wzbogacone o dodatkowe elementy, takie jak dodatkowa roślinność czy elementy otoczenia. Zabieg ten niejako sprawia, że gra staje się atrakcyjna dla oka nawet w 2023 roku, bo ilość detali i ich jakość robi wrażenie. Nie wiem dlaczego, ale ta roślinność i jej ogromne nagromadzenie w niektórych miejscach mocno przypomina mi drugiego Wiedźmina i tą pamiętną pierwszą wioskę, którą odwiedzamy. Tam też roślinność była iście dzika i wypełniała ona praktycznie każdą wolną przestrzeń. Tutaj jest podobnie. Tak jak oryginalny Gothic 2 miał w przeciętnym lesie 3 drzewa i 4 krzaki, tak obecnie florą zapełnione są ogromne połacie terenu. Co prawda płacimy za to sporą cenę, bo grając w 4K nasz komputer musi sobie trochę popracować, ale myślę, iż jest to uczciwa cena za możliwość obcowania w tak pięknie dopracowanym otoczeniu. Bardzo częstym atakiem w stronę modyfikacji jest to, że jest to zlepka asetów z innych tytułów, które zostały chamsko zerżnięte z chociażby Skyrima czy Wiedźmina i bardzo szybko jesteśmy się w stanie natknąć na wiele broni właśnie Skyrimowych. Czy to plus, czy minus, zostawiam do oceny tobie. Mnie osobiście się ten zabieg nawet podoba, bo nowe przedmioty, mimo że są chamsko skopiowane z innych tytułów, wyglądają ładnie i nie odbiegają aż tak bardzo od gotikowego klimatu. Kwestia użycia tych asetów w modzie do innej gry jest kontrowersyjna na tle moralności i zwyczajnej kradzieży, ale nie ma sensu się w to zagłębiać. Tak jak wspomniałem wcześniej, sam zdecyduj, czy ci to przeszkadza, czy nie. W tym miejscu pewnie wielu z was chciałoby zadać pytanie, że no fajnie, problemy z instalacją, tutaj takie wodotryski obciążający sprzęt, lepiej się Xen pochwal, ile razy ci grę wwaliło do pulpitu z tego powodu. Ano tak się składa, mój drogi przyjacielu, że ani razu. Ta gra to istny majstersztyk pod tym względem, który bije dopracowaniem na głowę nawet oryginalnego Gothica. Mimo dziesiątek nowych mechanik czy obciążenia silnika 1000 nowych elementów, gra jest stabilna i nigdy mi się nie wysypała. Ja nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, bo nawet sama podstawka Gothica 2 potrafiła w losowych momentach wywalić klasyczny już dla tego silnika błąd. Returning, przynajmniej na ten moment, w moich oczach jawi się jako najbardziej dopracowany mod pod względem czystości kodu, który nie powoduje zamieszania i problemów wyrzucających nas z gry. Nawet moje maratony weekendowe, trwające nawet i 8 godzin, nie przerwał ani jeden błąd czy zawieszenie się gry, co jest godne podziwu. Chwila, zaraz. Xen, czy ty właśnie powiedziałeś, że Returning wciągnął cię na nieprzerwaną 8-godzinną sesję? Sam w to nie wierzę, ale to prawda. Ale żeby nie było tak kolorowo, to początki gry są wyjątkową barierą, od której znaczna większość graczy się zapewne odbije. Modyfikacja bowiem zawiera zupełnie inny system walki, w tle słychać jakieś ruskie pierdzielenie, a na dodatek praktycznie wszystko ma nas na jednego strzała. Bez wstydu przyznaję, iż dwukrotnie zaliczyłem Rage Quita z Returninga w moich pierwszych chwilach obcowania z tytułem. Niemożliwość imersywnego wejścia w tytuł przez brak ojczystej ścieżki audio sprawia, iż ciężko się w cokolwiek zaangażować. A znaczną większość dialogów po prostu skipowałem, bo dla mnie język rosyjski jest po prostu nieprzyjemny do słuchania. Что тут нужно куску бунтарского дерьма? Przestaniecie w końcu? Modyfikację porzuciłem na 2 dni, a gdy nadszedł weekend, a co za tym idzie wolna chata, to postanowiłem dać jej kolejną szansę. Postanowiłem sobie wtedy podejść do tytułu jak do klasycznej rozgrywki w Gothic 2, olać większość zadań z modyfikacji, bo z nich i tak nic nie rozumiem, a skupić się po prostu na głównym wątku fabularnym i spróbować zrozumieć nowe mechaniki i funkcje, które modyfikacja oferuje. Wielu z tych, którzy Returninga mają w małym palcu, właśnie się zaśmiało, bo wy już dobrze wiecie, że takie podejście jest niemożliwe, bowiem Returning to nie tylko kilka nowych zadań, ale niemalże całkowita przebudowa już istniejących, dodając do nich nowe wątki, czy całkowicie zmieniając przebieg w taki sposób, że w pewnych momentach po prostu złapiesz się za głowę. Chcąc ukończyć ten tytuł, wiedziałem, że nie mogę na starcie spróbować jakiejś nowej ścieżki rozwoju, bo tam wszystkie dialogi będą po rosyjsku, co całkowicie mnie zniechęci. Zdecydowałem się więc na dołączenie do najemników, bo to moim zdaniem najprzyjemniejsza, a zarazem, jak już kiedyś o tym rozmawialiśmy, kanoniczna ścieżka rozwoju w drugiej części Gothica. Ale nawet tutaj zaszło bardzo wiele zmian. Pomijam fakt, że w wiosce najemników wita nas melodia z trzeciej części Gothica, bo do tego jeszcze wrócimy, ale cała wioska, jak i okoliczne tereny zostały znacznie wzbogacone o nowe postacie czy elementy.
Przechodząc płynnie do spraw fabularnych, to Returning dosyć mocno ingeruje w główny wątek fabularny, bo tak jak moje klasyczne podejście do Gothica 2 polegało na rozpoczęciu drugiego rozdziału od wizyty w Górniczej Dolinie i wbiciu wielu poziomów u boku Diego, tak tutaj zmuszeni jesteśmy najpierw ukończyć wątek magów wody, bo jak sam Lord Hagen wspomina, klucz do przełęczy dostaniemy dopiero, gdy pomożemy magom. Problem jest natomiast taki, że Jarkendar starczą na maksymalnie 5 godzin zabawy, zaś w Returningu wątek kruka został znacznie rozbudowany. Tak naprawdę cały bonusowy content zaczyna się od naszej walki z krukiem, po której to postanawia on uciec. Otwiera to wiele dodatkowych wątków fabularnych i co najistotniejsze, ogromną nową lokację, która wygląda jak kopia Warantu z Gothica 3. To właśnie w tym miejscu niejako zakończyłem grę na ten moment, bo lokacja nieco mnie przerosła, a zdaję sobie sprawę z tego, iż takich lokacji zapewne będzie więcej. Będąc w drugim rozdziale odkryłem już 3 nowe lokacje, z czego jedna jest prawdopodobnie większa rozmiarowo niż sam Jarkendar. A z tego co wyczytałem, Returning ma 8 rozdziałów, więc jeśli w co drugim będzie nowa lokacja, to w oczach buduje nam się perspektywa ogromu świata tej modyfikacji. Pomijając kwestię świata, to Returning, zwany też przez wielu retardingiem, słynie z podniesienia poziomu trudności. Starsze wersje, tak jak czysty Returning, czy nie daj Boże jakieś stare buildy, wywindowały poziom trudności do absurdu, w którym tylko masochiści potrafili się odnaleźć. New Balance to swego rodzaju renesans dla modyfikacji, ponieważ ogranicza on ten kretyńsko niezbalansowany poziom trudności do miana czegoś, co można nazwać zwyczajną, wymagającą rozgrywką. Ale jakby komuś mało było trudności, to przy starcie gry można sobie bardzo wiele, nazwijmy to, utrudniaczy włączyć i dopasować sobie rozgrywkę pod własne wymagania. Gothic nigdy nie był dobrą grą pod jakieś wymyślne utrudnienia i dla mnie to jakaś abstrakcja, że ludzie grający na totalnym hardkorze mają się za lepszych i często lecą teksty w stylu, że Returning jest tylko dla prawdziwych fanów Gothica. New Balance to dosłownie nowy balans rozgrywki, która nie wymusza na nas dostosowania się do wywindowanego w kosmos poziomu trudności, a daje nam możliwość dostosowania rozgrywki do własnych preferencji, przez co możemy ustawić sobie grę w taki sposób, że będzie ona tylko delikatnie trudniejsza od normalnego Gothica 2, co znacznie poprawi odbiór moda przez osoby mniej zaangażowane w tryhardowanie. Rozgadałem się niewiarygodnie o świecie, a jaka jest sama rozgrywka? Jak się gra w Returninga? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, pokażę wam kilka screenów, bo chcę, byście zwrócili uwagę na kilka liczb. Tu macie moje aktualne statystyki rozgrywki. Pomijam fakt, iż jest dopiero drugi akt, a ja mam 35 poziom i 220 punktów siły. To akurat w tym momencie nie jest istotne. Chciałbym, byście spojrzeli na moje statystyki czasu rozgrywki i ilości zapisów stanu gry. Aktualnie w Returningu mam przegrane 30 godzin, a mój ostatni quicksave ma numer 2440, co oznacza, że właśnie tyle razy zapisałem stan gry przez te ostatnie 30 godzin zabawy. Co w prostym przeliczeniu daje nam wynik sugerujący, że zapisywałem grę częściej niż co minutę. O czym to świadczy? O tym, że gra ta jest mocno nieprzewidywalna i po czasie uczymy się, że grę najlepiej zapisywać po każdym pojedynku, by nie musieć powtarzać tej walki drugi raz. Nowy gracz, zwłaszcza z początku zabawy, będzie zbierał łomot praktycznie od każdego, a głupi goblin jest w stanie nas zabić 2 ciosami. Niedużo czasu musi minąć, aż nabierzemy swego rodzaju natręctwa, polegającego na ciągłym zapisywaniu stanu gry po każdej walce. Sam system walki wręcz jest mocno rozbudowany i wymaga od nas zmiany przyzwyczajeń z podstawowej wersji gry. Nie wspominam już nawet o nowych rodzajach broni, czy nowych efektach, takich jak powodowanie krwawienia, czy redukcja pancerza przeciwnika, bo to smaczki, które trzeba samemu przetestować. Ja natomiast pochylę się tutaj nieco nad systemem wytrzymałości, który działa tak samo jak w Gothic 3. Każdy nasz atak czy blok wymaga wytrzymałości, którą powoli regenerujemy za pomocą odpowiednich przedmiotów, umiejętności czy błogosławieństw. A wyczerpanie jest na tyle istotne, że znacznie spowalnia nasze ataki, co niewyobrażalnie zmniejsza naszą skuteczność w walce. Jakby tego było mało, samo trzymanie broni zabiera nam wytrzymałość, także przeciąganie walki jest nam mocno nie na rękę, a szybkie pokonanie przeciwnika to jedyne sensowne rozwiązanie. System ten na początku powoduje niewyobrażalną irytację osobie niezaznajomionej z tą mechaniką. A regeneracja wytrzymałości to nieśmieszny żart, bo pełną staminę zregenerujemy dopiero po jakichś 2 minutach. Wszystko to sprawia, iż walka na początkowych etapach gry jest czymś skrajnie nieprzyjemnym i jeśli już jakimś cudem uda nam się pokonać jakąś bestię czy postać, to tak jak mówiłem wcześniej, od razu zapisujemy grę, byleby tylko nie stracić tego progresu. A jak się mogę do tego odnieść na obecnym wysokim poziomie i z amatorskim opanowaniem systemu walki? Stamina zaczyna być świetna, dopiero po odblokowaniu dodatkowej jej regeneracji i zwiększenia jej zasobów. W późniejszych etapach gry praktycznie nie zwracamy na nią uwagi, a walki nawet z licznymi przeciwnikami nie są problemem, bo staminy zawsze nam wystarczy. Ogólnie ta wytrzymałość to wyjątkowo ciekawa sprawa, takie trochę, no wiecie, dodanie realizmu do gry, że faktycznie postać się męczy podczas walki. Ja po bodajże 10 godzinach wyłączyłem grę i zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniu skrypta do Iona na bieganie. No bo to dla mnie był jakiś absurd, że tak rozbudowana gra, setki mechanizmów, zaimplementowana stamina, która idealnie przecież pasuje do wprowadzenia systemu biegania, a mimo to tego biegania nie ma. Mądry Xen zerknął jednak po, przypomnę, 10 godzinach gry
w ustawienia klawiszologii i odkrył opcję biegania. No patrz kurwa tu, ja pierdolę, ty kurwa debil jesteś. W końcu, proszę Państwa, w końcu dostałem system biegania, o którym marzyłem praktycznie od dziecka. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, to samo bieganie jest praktycznie bezużyteczne na początku zabawy, bo zżera staminę tak łapczywie, jakby jutro miało nie być. A wspomniana wcześniej powolna regeneracja skutecznie ogranicza możliwości tego systemu. Nie możemy zmarnować całej staminy, no bo co jak nagle pojawi się jakiś wilk, a my będziemy zmęczeni. Dlatego też ta przyjemna mechanika staje się przydatna dopiero w późniejszych etapach, gdzie faktycznie regenerujemy znaczne ilości tej staminy, która pozwala nam sprintować dłuższe dystanse. I tutaj też warto wspomnieć, że karą za wyczerpanie staminy nie jest tylko spowolnienie naszej postaci podczas walki czy zmniejszona szansa na zadanie obrażeń krytycznych, ale faktyczne obrażenia naszej postaci, które z czasem otrzymujemy. Widać to pięknie na przykładzie pływania, które staminę bardzo szybko nam zużywa, a następnie po prostu po czasie zaczyna nam zabierać zdrowie, co całkowicie uniemożliwia zwiedzanie wodnych obszarów na wczesnych etapach gry. Ogromne nowe obszary do zwiedzenia i bardzo dużo backtrackingu z nowych misji sprawia, iż mobilność naszej postaci jest wyjątkowo przydatna. Na ratunek przychodzi nam wyżej wymieniony sprint, ale przydałyby się w końcu te runy teleportacyjne, które otrzymujemy w 3. rozdziale. W returningu ich nie ma, a mądry Xen po 20 godzinach zabawy odwiedził Xardasa i wypytał go o to, czym są te tajemnicze monumenty, które uruchamiał na całej wyspie. Jak się okazało, gra praktycznie od początku oferuje nam system teleportacji do odwiedzonych już przez nas miejsc, a ja odkryłem to dopiero po 20 godzinach. Miło. Sam system teleportu także został zmieniony i dostosowany do standardów moda, bo teleport nie dość, że może nas teraz z dowolnego miejsca na mapie teleportować bezpośrednio do obozu piratów w Jarkendarze czy bezpośrednio do magów wody, tak też do prawdopodobnie wszystkich nowych lokacji dodanych modyfikacji. Chryste, jakie rymy, chyba zaraz jakąś karierę rapową zacznę. Sprawia to, że podróżowanie między lokacjami stało się nieziemsko prostą aktywnością i raz odwiedzone miejsce, jeśli oczywiście miało w pobliżu obelisk, możemy ponownie odwiedzić bez żadnych ograniczeń z dowolnego miejsca, niezależnie gdzie się aktualnie znajdujemy. Wcześniej wspomniałem, że grę przerwałem w momencie odwiedzenia przeze mnie całkowicie nowej lokacji, jaką jest przeogromna pustynia mająca jakiś związek z Adanosem. I nie zrobiłem z tego z poczucia znudzenia, wręcz przeciwnie. Gra dodaje ogrom nowej treści, a w niektórych momentach jest to po prostu wręcz przytłaczające. Instalując modyfikację liczysz pewnie na dużo nowego kontentu, lecz returning daje ci znacznie ponad twoje możliwe oczekiwania. Odwiedzenie tej nowej krainy otworzyło mi oczy, że mod został stworzony jako coś dłuższego niż kilka wieczorów, a słowa opisujące returninga takie jak grind bardzo tutaj pasują. Szczerze ciężko byłoby wyznaczyć potencjalny target tej modyfikacji, bo broń Boże nie można tego tworu polecić komuś, kto właśnie ukończył przykładowo kroniki i szuka czegoś równie poruszającego. New Balance robi z Gothica swego rodzaju MMO dla jednego gracza, dodając masę nowych przeciwników, bossy, dodatkowe wyzwania, czy podnosząc parametry przeciwników do absurdalnych wręcz liczb. A przykładem niech będą bossy, które spotykam na swojej drodze w 2. rozdziale, które mają po 20 czy 30 tysięcy punktów życia. Wielu to zniechęci i ja całkowicie to rozumiem. Zmiana koncepcji Gothica z niejako gry fabularnej do grind gierki, gdzie praktycznie każda nowa lokacja to kilkaset nowych przeciwników do ubicia, może być barierą nie do pokonania dla większości odbiorców, co jest całkowicie oczywiste. Niemniej, jeśli taki zabieg ci nie przeszkadza i lubiłeś walkę w Gothicu oraz chciałbyś spróbować swoich sił w modyfikacji, która niejako odwraca gatunek gry do góry nogami, ponadto jesteś zaznajomiony z bałaganem w modach, jesteś weteranem takich gier jak Skyrim czy Terraria oraz licznie je modowałeś, co często było wynikiem ogrywania tych gier w nietypowy sposób, gdzie połowa gry była w innym języku, bo interesujące cię modyfikacje nie miały tłumaczeń. To ta modyfikacja będzie dla ciebie. Jestem przekonany, że gdyby gra otrzymała pełen polski dubbing, taki jak miał miejsce chociażby w Kronikach, to niewątpliwie modyfikacja weszłaby do mainstreamu jako jeden z najlepszych modów. Tymczasem trzyma ona miano czegoś topornego, nieprzystępnego dla prostego, casualowego odbiorcy. W sumie sam myślę o zrobieniu jakiegoś takiego pseudo-dubbingu na własny użytek za pomocą jakiegoś generatora gotikowych głosów. W sumie pozwoliłoby mi to wtedy się cieszyć grą i fabularną zawartością bez przeszkód i bez tego wyrzucającego z imersji ryskiego biadolenia w tle, ale broń Boże nie traktujcie tego jako jakąś nie wiem, obietnicę, że za 2 miesiące Xen oficjalnie zostaje gotikowym moderem, który naobiecywał wam dubbing do returninga. Było to tylko takie moje luźne przemyślenia i ewentualne plany na przyszłość. Finalnie pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy returning, czy jak to woli retarding w nowej odsłonie o nazwie New Balance jest dobrą modyfikacją? Zdecydowanie tak. Sam będąc mocno negatywnie nastawiony do tytułu, zasiadałem do ogrywania go z pewnym przeświadczeniem, że robię to za karę i nie bardzo chciało mi się tego robić. Godziny mijały, a z nimi także zyskiwałem doświadczenie i powoli zaczynałem odnajdywać się w tym pięknie wyglądającym świecie, okraszonym wieloma wyjątkowo interesującymi mechanikami.
Mam jednak świadomość, iż ja mam swego rodzaju odporność do tego typu gier, co nie jest częstą cechą wśród graczy. Jako weteran Soulsów ciężko mi się poddać, potrafię wczytywać grę po raz 30, by zwyciężyć jakąś walkę, mimo iż przeciwnik zabije mnie na jeden cios. A jako weteran Skyrima i fan modów wiem, co to znaczy bałagan i potrafię do pewnego stopnia znieść fakt, że co druga kwestia dialogowa jest wypowiadana w innym języku. Jeśli sobie z tym poradzisz, to śmiało możesz spróbować swoich sił. Całej reszcie całkowicie odradzam ogrywanie returninga, bo najpewniej stracicie swój czas i nerwy. Wojenki w internecie na temat tej modyfikacji zazwyczaj opierają się o osobę, która utknęła na pewnym etapie gry i nie potrafiła sobie poradzić dalej. Lub takich osób, które gdzieś przeczytały jakąś opinię o returningu i na nie opierają swoje zdanie o modzie, nigdy nawet go nie ogrywają. Nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć wam czegoś w stylu i że to świetny mod i na pewno będziesz się świetnie przy nim bawić, bo byłoby to kłamstwo, a odbiór modyfikacji jest bardzo mocno subiektywny. Sądziłem, iż temat ten będę w stanie poruszyć zaledwie raz, ale ilość zawartej treści w tej modyfikacji jest tak ogromna, że już na ten moment mam kilka pomysłów co do przyszłych materiałów z returninga. Nie chcę tutaj na razie zdradzać szczegółów, ale temat returninga wróci na kanał co najmniej 3-krotnie. Więc fani modyfikacji powinni być zadowoleni, a co do przeciwników, to kto wie, może uda mi się któregoś przekonać do modyfikacji. Jedno jest pewne, grę z przyjemnością ukończę i kto wie, może nawet kilkukrotnie, próbując nowych buildów. Niniejszy materiał omawiający modyfikacje to pewnie zaledwie 10% całkowitej zawartości, a opiera się on w gruncie rzeczy na moim dotychczasowym odbiorze moda jako laik i osoba, która dopiero poznaje modyfikacje. Materiał ten nie miałby najmniejszego sensu, gdybym chciał w jakikolwiek sposób hejtować moda. Bo mając przegrane zaledwie 30 godzin, poznając ułamek zawartości, niemożliwym byłoby wypowiedzieć merytoryczną krytykę na ten temat. Ja modyfikacje przedstawiłem w samych superlatywach, więc fakt ilości spędzonych godzin w produkcji nie ma aż takiego znaczenia. W sumie, jak sobie tak teraz luźno myślę, to ktoś mnie może posądzić o to, że materiał jest sponsorowany i mnie ruskie opłacili. Także wolę jednak o tym powiedzieć w materiale, niż potem odpisywać na głupie komentarze pod tym filmem. Także nie, nikt mnie nie opłacił, to jest całkowicie moja opinia. Ba, nawet powiem wam więcej, że u mnie 2 Rusków odpowiedzialnych za El Shivera jest zbanowanych na kanale, bo mnie wyzywali, że ich nie zareklamowałem pod filmem. Także no, spokojna twoja głowa. Xen jest ostatnim, który sprzeda swojemu słuchaczowi opłaconą opinię. To z pewnością klasztor magów ognia. Na sam koniec chcę tylko podziękować wszystkim tym, którzy mi polecili New Balance, bo warto było was posłuchać i sprawdzić tą niesamowitą modyfikację. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to albo zasnąłeś w połowie i nie wyłączyłeś materiału przed zaśnięciem, albo jesteś moim wiernym widzem, który materiał ogląda od początku do końca. Jeśli zaliczasz się do tej drugiej grupy, to chcę ci serdecznie podziękować, bo właśnie dla ciebie tworzę takie materiały. Możesz też napisać w komentarzu Robar Królem Europy, a przypnę ci serduszko i będę wiedział, że należysz do grona elitarnej widowni tego kanału. Ode mnie na dziś to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.